Robimy nalewkę propolisową z propolisu i spirytusu rektyfikowanego, czyli 70%. Dlaczego, po co będę robić tą nalewkę? To może króciutko powiem, jakie właściwości ma propolis. Posłuchajcie. Propolis ma właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne, antywirusowe, antygrzybicze, przeciwpierwotniakowe oraz znieczulające i regenerujące. Zwalcza gronkowca złocistego, dwoinki kataralne, paciorkowce, niektóre szczepy prądków gruźlicy, przeciwdziała rozwojowi wirusa grypy, grzybów, zapalenia mózgu, a także niszczy pierwotniaki, które wywołują rzęsiskowice, toksoplazmozę i lambiozę. Także przyspiesza gojenie się ran, leczy schorzenia skóry, takie jak trądzik, łuszczyca, grzybice, umożliwia szybkie gojenie sączących się ran, może także pomóc przy złamaniach, uszkodzeniach tkanek chrzęstnych stawów, w przypadkach też bolesnych pustych zębodołów jest bardzo pomocny. Stosowany też jest w schorzeniach układu oddechowego, zapaleniu jamy ustnej i gardła. Poleca się go osobom cierpiącym na hemoroidy, wrzody i stany zapalne żołądka, dwunastnicy i jelit oraz choroby dróg moczowych. A teraz przejdziemy do tego, jak zrobić taką nalewkę, żebyśmy mogli z tych wszystkich właściwości propolisu korzystać. Potrzebujemy 50 g propolisu. Najlepiej, jeśli kupimy taki zapakowany w szkle. Wiadomo, że będzie lepszej jakości. Samo to, że jest dobrze przechowywany, już świadczy o jego lepszej jakości. Do tego spirytus rektyfikowany 70% do nalewek, jakąś miarkę do mierzenia i słoik, w którym będzie ten spirytus razem z tym propolisem się macerował przez 2 tygodnie. Otwieramy spirytus i odmierzamy 350 ml tego spirytusu. Teraz wsypujemy do czystego słoika propolis w tej ilości, jaką ja nabyłam, 50 g. Zalewamy przygotowanym spirytusem. Zakręcamy ten roztwór, który zrobiliśmy. I uwaga, jeżeli komuś bardzo się spieszy, to może po 7 dniach już odcedzić tą zawartość. Jeżeli potrzebny na przykład jest nam, bo chorujemy na coś, albo możemy z tego sobie po prostu wziąć troszeczkę, jeżeli w trakcie zaczyna nas boleć gardło lub coś nam dolega. Natomiast normalnie na 14 dni odstawiamy w szczelnym naczyniu do ciemnego miejsca i potrząsamy 2-3 razy dziennie słoikiem, żeby dobrze się wymieszało. I po tych 14 dniach płyn będzie miał kolor ciemnobrązowy. Oddzielamy od osadu, przesączamy przez jakąś bibułkę albo gazę i otrzymaną nalewkę przechowujemy w szklanej butelce, najlepiej z ciemnego szkła. Teraz jak tego używać? No powiem takie najważniejsze zastosowania, natomiast resztę wszystkich zastosowań umieścimy pod filmem. Najważniejsze w chorobie na przykład wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 20 do 40 kropli na 100 ml ciepłego mleka 2 razy dziennie stosujemy. Zapalne dróg oddechowych, kaszel, katar, anginę, 15 do 20 kropli na łyżkę cukru lub na troszkę miodu i trzymamy chwilę w ustach. Wtedy połykamy po tej chwili. Lub 50 kropli na 250 ml ciepłej wody do płukania gardła. Inne zastosowania, takie według mnie dosyć ważne, to jest nadciśnienie tętnicze, profilaktyka miażdżycy, osłabiona odporność, jeżeli chcemy ją wzmocnić, stany zapalne dróg moczowych, pęcherza moczowego. I to też będzie w opisie pod filmem, jak w stanach chorobowych to stosować, także na paradontozę, ból zębów, albo na jakieś zranienia, czy odleżyny, czy jakieś owrzodzenia. Także zapraszam do opisu pod filmem. Jeszcze jedno zastosowanie, które chciałabym dodać. Tą nalewkę możemy stosować również przy bólach stawowych i reumatycznych. Należy wówczas zmoczyć gazę roztworem i przykładać na bolące miejsca, które wcześniej ochronnie smarujemy tłustym kremem albo jakimś olejkiem. W upływie 14 dni gotową nalewkę z propolisu przecedzamy przez gazę. Już mamy gotową nalewkę z propolisu do użycia. To, co zostało, ponownie zalewam spirytusem do połowy. Wiadomo, że teraz już będzie słabszy.
i niech sobie znowu postoi. Z 2 tygodnie będę wstrząsać i potem połączę tą nalewkę z tą drugą, która była teraz dodatkowo robiona.